Cześć, chcesz wiedzieć, jak chronić dane osobowe, ale nie masz dużo czasu. Poszukuj szybkich i sprawdzonych informacji na temat RODO. Chcesz szybkich konkretów. Tu w 5 minut dowiesz się wszystkiego od eksperta z 20-letnim stażem, dowiesz się zarówno o teorii, jak i o praktyce i dowiesz się, jak samodzielnie przygotować do RODO. Zapraszam do obserwowania mojego kanału. Cześć, nie miałeś nigdy do czynienia z RODO i nie wiesz, od czego zacząć. W tej serii wyjaśnię od podstaw wszystkie elementy mające wpływ na pracę z RODO. Kilka dni temu Amerykanie wydali brak rekomendacji do badań w zakresie genetycznych w Chinach. W dzisiejszym odcinku chciałem bardziej wytłumaczyć, jakie dane stanowią dane genetyczne i dlaczego są tak istotne. Nie robię tego, aby zniechęcić ludzi do badań, ale by robili badania świadomie i nie sugerowali się wyłącznie ceną. Na jednych z forów widziałem kilka zapytań o jakość robienia testów np. w Rosji, ale praktycznie nigdy nie pojawiają się informacje o kwestie związane z bezpieczeństwem i ochroną danych. Jak więc to wygląda w praktyce? Co to są dane genetyczne? Definicja z Wikipedii mówi: dane genetyczne oznaczają dane osobowe dotyczące oznaczonych lub nabytych cech genetycznych osoby fizycznej, które ujawniają niepowtarzalne informacje o fizjologii lub zdrowiu tej osoby i które wynikają w szczególności z analizy próbki biologicznej pochodzącej od tej osoby fizycznej. Natomiast RODO w artykule 4 posiada definicję danych osobowych. Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, osobie, której dane dotyczą. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to taka, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię, nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychologiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość tej osoby fizycznej. Warto zwrócić uwagę również na zapisy o identyfikatorze oraz numerze identyfikacyjnym oraz identyfikatorze internetowym, tzw. loginie. Są to dane, które będą służyły do łączenia wszystkich naszych danych z innymi przypisanymi do nich danymi. Dane genetyczne oznaczają dane osobowe dotyczące odziedziczonych lub nabytych cech genetycznych osoby fizycznej, które ujawniają niepowtarzalne informacje o fizjologii lub zdrowiu tej osoby i które wynikają w szczególności z analizy próbki biologicznej pochodzącej od tej osoby fizycznej. Podczas przetwarzania szczególnych kategorii danych osobowych zabrania się przetwarzania danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby. Kwestie danych genetycznych każdy kraj może zaostrzyć swoimi przepisami. Państwa członkowskie mogą zachować lub wprowadzić dalsze warunki, w tym ograniczenia w odniesieniu do przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych lub danych dotyczących stanu zdrowia. Ale dlaczego jest to tak istotne, że informacja genetyczna podlega szczególnej ochronie? Gdzie są te dane osobowe, które przeważnie wszystkim kojarzą się z imieniem i nazwiskiem? Na początek może zdefiniujemy, co to jest ta informacja genetyczna. Informacja genetyczna w DNA jest zapisana nie tylko za sprawą sekwencji nukleotydów. Jest to informacja dziedziczona, zapisana za pomocą kodu genetycznego, dotycząca struktury białek oraz różnych rodzajów RNA. Stanowi sumę informacji wszystkich genów organizmu. Jest powielana w procesie replikacji DNA. Można to porównać do kodów kryptograficznych, które na co dzień wykorzystujemy przy bezpiecznych połączeniach z naszym mailem, rozmowach na komunikatorach lub uwierzytelnianiu w bankach. No ale gdzie są te zagrożenia? I dlaczego Stany Zjednoczone zakazały przekazywania danych genetycznych do Chin? Jeden chiński naukowiec poinformował podczas drugiego międzynarodowego szczytu do spraw edycji ludzkiego genomu w Hongkongu o modyfikacji kodu genetycznego. Jeśli wzbudza to jeszcze mało obaw, przejdźmy dalej. 19 lipca 2020 roku nastąpił wyciek danych genetycznych. Wszystkie profile użytkowników zostały nagle przekonfigurowane i upublicznione, tak że każda osoba miała do nich dostęp. Podczas tej sytuacji można było uzyskać dostęp również do analizy tych danych oraz utworzonych w ten sposób profili. Dane te były łączone również z osobami dokonującymi przestępstw. Dane te wgrywały tam organy ścigania. Jeśli wasz profil był wystarczająco podobny do profilu poszukiwanego, automatycznie znajdujecie się w grupie podejrzanych.
wy i wasze rodziny. Udostępnianie danych zostało szybko i na krótko usunięte, ale następnego dnia znów pojawiła się ta sama sytuacja. Dzień po drugim ataku jeden ze znanych serwisów poinformował o ataku, który był wymierzony również w ten portal. Dlatego należy pamiętać, że dane wgrane do portalu po analizie nie znikają. Zawsze będą gdzieś tam składowane i nie zawsze będą danymi pseudonimizowanymi lub szyfrowanymi. A jak do zagrożenia podchodzą inni? Były dyrektor Narodowego Centrum Kontrwywiadu i Bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych w programie 60 minut ostrzegł, że Pekin próbuje zbierać i wykorzystywać informacje o zdrowiu Amerykanów, w tym ich DNA. W badaniach kontrolnych Chińczycy zbierali DNA, które może pomóc członków rodziny i ulepszeniu oprogramowania do rozpoznawania twarzy. Już w lipcu 2020 roku Departament Handlu USA nałożył sankcje na 2 chińskie spółki zależne od BGI Group. Natomiast w Polsce finansowany przez Unię Europejską projekt stworzenia genomicznej mapy Polski GMP2 został ograniczony. Projekt Polskiej Akademii Nauk zakwestionowała Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Projekt miał dotyczyć przebadania 5000 rodaków, aby sklasyfikować ich geny charakterystyczne dla mieszkańców poszczególnych regionów. Pobrane próbki miały zostać poddane selekcji w Chinach. Nasze DNA trafiłoby do laboratoriów chińskiej grupy BGI. Jednak okazało się, że istnieją poważne obawy o bezpieczeństwo danych tysięcy Polaków, a w konsekwencji o bezpieczeństwo narodowe. Prace nad mapą polskiego genomu trwają od 2019 roku. Około 100 000 kompletnych polskich genomów może już znajdować się w laboratoriach na Dalekim Wschodzie. To efekt innych projektów, inicjatyw realizowanych przez firmy, które wysyłają kody DNA do laboratoriów. Tymczasem Komitet Genetyki Polskiej Akademii Nauk ostrzega, że tamtejsze laboratoria genetyczne mogą budzić wątpliwości w kontekście przestrzegania zasad etyki tego typu badań. Profesor Michał Widz zwraca uwagę na to, że dane genetyczne są traktowane jako szczególne dane medyczne, ponieważ dotyczą cech unikatowych dla danej osoby. Są one najlepszym i najdokładniejszym identyfikatorem osobowym i jest on unikatowy dla każdej osoby. Profesor wskazuje, że oddając materiał do badań genetycznych powinniśmy wiedzieć, co dalej będzie się z nim działo. Dlatego polscy uczeni przestrzegają, że zbieranie największej i najbardziej zróżnicowanej bazy danych genomów człowieka przyczynia się do badań w dziedzinie broni biologicznej. Wysyłając materiał genetyczny do badań, przekazujemy również inne swoje dane personalne, a te razem z informacją zawartą w genomie, informacją genetyczną są ze sobą powiązane. Jak widać, nikt nie ucieka przed badaniami genetycznymi, a w Polsce są również prowadzone ciekawe projekty. I to takie nadzorowane przez polskie służby. Analiza własnych genów jest bardzo pożytecznym pomysłem, jednak warto zachować przy tej okazji umiar i bezpieczeństwo. Warto pomyśleć o skutkach udostępniania takich informacji za granicę. Dzięki za obejrzenie tego filmu. Jeżeli chcesz usłyszeć więcej na temat tego odcinka, zostaw komentarz i obserwuj ten kanał. Cała seria będzie mini szkoleniem, jakie możesz przejść w dowolnym dla siebie czasie. So back to what I was saying.